bez ściemy. To jest chyba najładniejszy wodospad, jaki w życiu widziałem. Patrzcie na to. Ale kosmos to wygląda. A jest to w takim miejscu, że trzeba tu jechać bardzo długo przez las. Nie ma tu nikogo, ani pół turysty. Jak to powstało? No niesamowite to jest. Aż ciężko uwierzyć, że to natura sama zrobiła. Muszę coś po tym poczytać, bo to jest przecież kosmos. Wow! Spójrzcie, jakie to są stworzenia. Jaki fajny. A za chwilę wam pokażę, bo wiecie co jest najlepsze? Właśnie odkryłem. Zobaczcie. Woda spada w takim okręgu. To oznacza, że w środku woda nie pada. Więc można sobie stanąć tam i praktycznie być otoczony taką linią wody. Kurde, zaraz sobie to zrobię. Tylko dam im też porobić zdjęcia, a za ten czas pójdę na górę, bo zobaczyć, bo chyba z góry... O, widzę, że tu kolejni. I jeszcze więcej, jeszcze więcej. No, pójdę zobaczyć na górę, jak to wygląda z góry. Damy tutaj chłopakom trochę czasu, a potem spróbujemy. Poland! Cześć! Kurde, ja samych Polaków spotykam tutaj w Serbii. Cześć! Jak tam? No, powoli się toczymy po dziurach. Ile tutaj już jedziecie? Widzę, że całą ekipę macie? Piąty dzień. Piąty dzień. No. Patrzcie, jaka ekipa 4x4. Dobra. Ilu was jest? 7 aut. 7 aut. Wow. Nie, było 11. Macie jakąś zorganizowaną wycieczkę, czy tak się zgadaliście? Nie, Aha, przygody 4x4.pl, tak? Krakowa. Z Krakowa, ja też z Krakowa jestem. No to fajna wyprawa. No tu śpimy? Nie śpimy. Sam czy spać? Tutaj. To jest 2 samochody z Krakowa, to już wczoraj spotkałem. Że jak widzicie, zorganizowana wyprawa. Chłopaki też z Krakowa, także po prostu wszystkich, co spotykam teraz, to z Krakowa. 7 samochodów. 5. dzień w trasie są. Na szczęście mówią, że tu nie śpią, więc pewnie chwilę posiedzą i pójdą. To właśnie się zastanawiałem, bo tam jest taka rzeczka i się zastanawiałem, czy Gimniak by tędy przejechał. A Gimniak to jest mały pierdek w porównaniu do tych, co tutaj są. Także Polska przejmuje Serbię. Kolejny dzień. No to taka ekipa przyjechała, popatrzyła i jadą. Bardzo fajnie. Niestety trasę mają taką, że Gimniak by sobie nie dał rady. Ale może kiedyś coś innego będzie jeszcze. Zobaczmy, jak te bestie idą. Cześć. A to jest moje marzenie. Jak wygram w Totka, to tym będę jeździł. Tempo ma zawieszone. Ja się zgodzę. Rajdy 4x4. To są bestie.
i do kolejki, do przejazdu po Kałuży. Znaczy po Kałuży. Tam jest rzeczka taka z dość takim stromym. Znaczy no głęboka jest w pewnym momencie. Ja też się zastanawiałem, czy na przykład ziemniakiem bym tu wjechał, ale raczej nie ma szans. No ale to co widzieliście, to są bestie terenowe. Ekipa mówiła, że ciężko się dzisiaj jeździ w ogóle na tej wyprawie w sumie, bo właśnie pada i pada i że często na wyciągarkach tutaj jeździli, bo mieli taką trasę przez strome, bardzo strome podjazdy, a że jest bardzo błotniście i mokro, to wyciągarki szły w ruch, a nie wszystkie, jak widzieliście albo nie, te pojazdy wyciągarki mają, więc też mieli fajną zabawę. Ja jestem już tu na górze, natomiast nie chcę wchodzić na sam koniec, no bo po co? Nie ma co tego tutaj niszczyć. Stąd wam tylko pokażę. Taki strumyczek się leje i się super wodospad robi. Ekipa jedzie jeszcze na jaskinię i kopalnię. Też bardzo fajne dwie rzeczy. Tutaj chyba nawet mam oznaczone na mapie Google'a, żeby tam zajrzeć, ale to nie na tej wyprawie na pewno, bo po prostu mi na to czasu nie starczy. Ja teraz jadę zobaczyć klasztor, czy nie wiem, czy to jest klasztor, cerkiew raczej, taka obudowana twierdzą. Bardzo fajnie to wygląda. Zobaczymy, czy się tam uda dojechać, ale najpierw stacja benzynowa. Właśnie tu jeden gość z ekipy się pytał, czego życzyć, czy szerokości, czy co tam. Ja mu mówię, że dzisiaj to w tym momencie to chyba paliwa. Drewno, które tutaj jest zostawione na ognisko, to też Polacy, którzy tu wczoraj byli. To właśnie dawali znać tamtej ekipie, że jak będą chcieli tu biwakować, to im zostawili drewno. No dobra, odwiedzone, pooglądane. Lecimy dalej, bo zeszło mi więcej czasu niż myślałem tutaj. Ale to robi wrażenie i chce się tu pobyć po prostu. Ale lecimy dalej. Jeszcze tu wrócimy kiedyś. Żegnamy się z tym miejscem. Lecimy do kolejnego. A kolejnym miejscem jest stacja benzynowa. O, co tam było? Korzeń jakiś wystający. Tu jeszcze zobaczycie tą rzeczkę, o której mówiłem. Ona głęboka nie jest, tylko ten podjazd tutaj jest taki stromy. I to jest na przykład coś niewykonalnego dla ziemniaka. Natomiast nie dla tenery. Jak to pięknie się wszystko zmienia. Jeszcze wczoraj mówiłem, że to będzie koniec dirt roadów, off-roadów na tym wyjeździe. Natomiast dzisiaj praktycznie calutki dzień jadę przez lasy i góry. A nawet nie ma tutaj innych dróg. Musiałbym objeżdżać cały taki wielki dystrykt, żeby jechać asfaltem i to jeszcze jakąś brzydką, główną drogą. Więc mimo wszystko trafiam cały czas na TET. No i jadę cały czas tym TET-em praktycznie. Więc chciałem trochę z niego zrezygnować, a ostatecznie wyszło, że i tak nim jadę.
W tych górzystych terenach pogoda jest taka ciężko do przewidzenia, bo niby miało lać cały dzień, ale tak troszkę tylko popaduje. Tu na przykład już jest w miarę sucho, a prognoza mówiła, że będzie mega ulewa. No pewnie za jakiś czas się może pojawić ta ulewa, ale no nie pada cały czas tak jak prognozy mówiły. Więc pogoda to tak zaskakuje, raz pozytywnie, raz negatywnie. No ja chyba nigdy do celu nie dojadę. No ale sami popatrzcie, no. Czy to miejsce nie prosi się o to, żeby tu zjeść obiad? No oczywiście, że się prosi. Oczywiście, że tam idziemy. Pięknie. No jakoś sobie bez tego statywu muszę poradzić, ale nie jest to zbyt wygodne. Dzisiaj zjemy sobie na obiad jedno z tych dziadostw. Znaczy, sorry, nie powinienem mówić dziadostw, aczkolwiek no nie jest to idealny obiad. Ale muszę to zjeść, bo temu się już kończy data. To jeszcze trochę ma. To też. A to już by wypadało zjeść. Co tam się nam trafiło? Jogurt. Deser? Nie, nie chcę jogurt. Chili con carne, zjemy to. Jogurt to na śniadanie. No jakoś sobie bez tego statywu muszę poradzić, ale nie jest to zbyt wygodne. Dzisiaj zjemy sobie na obiad jedno z tych dziadostw. Znaczy, sorry, nie powinienem mówić dziadostw, aczkolwiek no nie jest to idealny obiad. Ale muszę to zjeść, bo temu się już kończy data. To jeszcze trochę ma. To też. A to już by wypadało zjeść. Co tam się nam trafiło? Jogurt. Deser? Nie, nie chcę jogurt. Chili con carne, zjemy to. Przed nalaniem należy usunąć zapalniczkę. Kiedyś nalałem z zapalniczką we Włoszech i potem nie działała. Cyk. Cyk. Dwie minuty i gotowe. To jedzenie trzeba wspomóc jeszcze czymś dobrym. Jak na przykład tuńczyk. Obiadu nie da się zjeść bez widelca. Widelec jest tam, więc tam idziemy. O kurde. Nie ma tu widelca. Może jest tam. Zobaczmy mi się do szkła. Jest. Przed zalaniem tego należy to wytrzepać w taki sposób, żeby te drobinki, co są na dole, dostały się na górę. Jak się szybko to wibruje, to się tak robi jeszcze. Bo inaczej się takie z dołu robią grudki. Tak wygląda woda, która grze. Wciągamy, zalewamy i mieszamy. Pyszne. Wiecie jaki jest cel takiego jedzenia? Lio? Że jak to zmęczycie, to nie macie ochoty nic jeść przez długi czas. Absolutnie nic. Więc działa.
Wiecie co jest fajne w takich ogniskach przy skale? Że jak ta skała się nagrzeje, to ona tak fajnie promieniuje ciepłem, że nawet jak się zgasi później ognisko, to tu jest fajnie, przyjemnie ciepło. Też na GPS-ie widzę, że mam stację zaznaczoną, więc prawdopodobnie ta stacja istnieje, czyli jestem uratowany. Petrol. Okej, good. Dobry. How are you? Good. Good? Okay. Jakieś wypalanie śmieci. Drewna. O, chałupę palą. Resztki chałupy. Nową będą budować. No to wyruszamy. Prawie fajnie przestało padać, ale takie chmury są, że zaraz mnie pewnie coś dopadnie. 1,5 godziny do celu. Łańcuch nasmarowany. Niby tu jest zakaz, ale muszę wam pokazać, jak to super wygląda. Stary dworzec autobusowy. W Serbii na takich zakrętach trzeba uważać, bo oni strasznie lubią ścinać. Często jeżdżą środkiem pasa. Mimo że tu Unia często dofinansowuje drogi i maluje im te pasy, tak jak w Rumunii, to ta kultura jazdy tutaj jest taka, że oni nie trzymają się tego pasa swojego, tylko jeżdżą środkiem i tak i tak. No i motocykli się tutaj nie spotyka prawie w ogóle, więc oni też nie są przyzwyczajeni do tego, że coś im może szybko wyskoczyć. Tutaj teraz po prawej na mapie jest zaznaczony taki obszar na czerwono wykreskowany. Zakaz robienia zdjęć, zakaz wideo. Teraz znak taki minęliśmy. Tędy przechodzi też TET. I to jest też droga, którą ja się tu będę kierował, ta tetowa. Aha, tu jest jakieś military. Może lepiej faktycznie nie kręcić. Dobra, tu już wyjeżdżam z tego terenu wojskowego. Włączyłem kamerkę, mam nadzieję, że tu nie będzie już posterunku na wyjeździe. Że jak jest granica, to pewnie powinien być. Nie chciałem nagrywać tutaj terenu, przez który przejeżdżałem, ponieważ to jest jeden wielki plac treningowy, wojskowy. Są koszary. No i było dość sporo wojskowych. Teren tutaj co mają to jeden wielki kurde plac zabaw dla czołgów i pojazdów terenowych.
Niesamowite uczucie przejechać po prostu przez teren wojskowy i dookoła wszędzie, wiecie, pojazdy i tak dalej. Ciekaw jestem, czy na przykład takie hopki jak tutaj były na trasie, to czy zostały specjalnie zrobione, żeby na przykład zwolnić nadjeżdżające pojazdy, zanim się zbliżą do poligonu koszarów, czy to po prostu naturalne. O! No, takie dziury są niefajne. Teraz jedziemy przez tereny łowieckie, myśliwskie. Patrzcie, tam chatka była właśnie obserwacyjna. To są takie groundsy, gdzie myśliwi tutaj sobie polują. Powiem wam, że poniosło mnie. Wkręciłem się tutaj w jazdę TED. Sprawdzałem przed chwilą kierunkowskazy, chyba nie odpadną. Jaka chatka fajna. Dojeżdżamy do wodospadu. Udało mi się taką ścieżkę wygenerować, żeby wodospad był po drodze. Jakie cudo natury. Ja cię smolę.